Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłam tą myjkę konopną ze sznurka. Z takiego oto sznureczka, który możecie kupić. To jest sznurek jutowy, najzwyklejszy w świecie, czyli z takich naturalnych, twardych włókien. On jest do kupienia w każdym sklepie budowlanym, przynajmniej w mojej miejscowości. On jest do kupienia w sklepach ogrodniczych, w takich, gdzie macie tam doniczki, jakieś inne rzeczy do ogrodu. I to jest koszt, nie pamiętam, bo już jakiś czas temu kupiłam, ale podejrzewam, że dosłownie kilku złotych. No i z takiego sznurka możemy sobie zrobić fajne rzeczy, na przykład myjkę konopną. I ta myjka jest do mycia naczyń, ona fajnie szoruje, bo jest taka nawet, może słychać, że jest taka bardziej szorstka. I fajna jest, ja już wcześniej sobie zrobiłam, to nie jest moja pierwsza myjka, wcześniej miałam zrobioną na szydełku, tym razem postanowiłam zrobić sobie ściegiem francuskim, czyli najprostszym z możliwych na drutach. Tak ta myjka wygląda, tutaj ma pętelkę, która służy do tego, żeby ją zawiesić, żeby sobie obeschła po użyciu. Poza tym, że używa się jej do zmywania naczyń, można nią czyścić jakieś większe zabrudzenia, ponieważ ma dobrą taką dobre tarcie, że tak powiem, dobrze można nią coś doczyścić, a także słyszałam, czytałam w czeluściach internetów, że taką myjeczką ludzie też robią sobie po prostu masaż do ciała, czyli taka peelingowa myjka. Także można zrobić sobie myjkę, można sobie zrobić taką dużą rękawicę, które też są do kupienia w sklepach kosmetycznych. Natomiast no, przy rękawicy już by było troszeczkę pracy, dlatego że ja tą myjkę zrobiłam nawet, nie wiem, chyba w niecałą godzinę, także to naprawdę bardzo szybciutko idzie. Poza tym, że to jest dość twardy materiał, taki trochę szorstki i ciężko się przerabia. Próbowałam na grubszych drutach, próbowałam na drutach piątkach lub szóstkach i szło mi dość ciężko, natomiast zmieniłam na druty czwórki i szło mi szybciej, szło mi lżej i ten splot też taki bardziej zwarty wyszedł, więc polecam druty 4, no 5 myślę, że też mogłoby być, natomiast mi odpowiada to, jak to wyszło, jak to zrobiłam. No i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pokrótce pokażę, jak wykonać taką myjkę. I jak ja nabieram oczka. Biorę sobie tutaj, wiążę pętelkę. Oczywiście tutaj sobie trzeba trochę więcej odmierzyć, dlatego że ten sznurek jutowy nie naddaje się tak jak włóczka, nie jest aż tak elastyczny, plastyczny, tylko jest odrobinę sztywniejszy, więc tego materiału zejdzie nam więcej niż gdyby nam zeszło włóczki. Więc mam już pierwsze oczko. Tu mam sznurek od kłębka, tutaj tą końcówkę i nabieram w ten sposób, że drutem tutaj koło kciuka pod spodem, koło palca wskazującego od tyłu, wracam znowu koło kciuka i tutaj i sobie delikatnie zaciągam. I tak wygląda nabieranie oczek. Zresztą ja mam filmik na ten temat na kanale, także postaram się go odnaleźć i tutaj u góry podlinkować. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Widzicie, to nie jest takie łatwe, bo to jest taki troszeczkę sztywny sznurek. 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. I to są moje oczka. Odwracam na drugą stronę i zaczynamy pracę. I robimy to ściegiem francuskim, więc cały czas pracujemy oczkami prawymi. Pierwsze oczko brzegowe ściągam bez przerabiania i robimy oczka prawe. Sobie tutaj, jak widzicie, tym palcem pomagam, dlatego że to jest dość sztywny materiał i dość sztywne włókno i tak mi jest po prostu łatwiej nabrać przerobić po prostu to prawe oczko, nabrać je tym drutem, bo bez tego, no zobaczmy, jakby to
palec mi sam ucieka, no ale bez tego jest odrobinę trudniej. Więc tak sobie tylko bardzo delikatnie przytrzymuję i pracuję. Nawet idzie całkiem fajnie, dlatego że sobie dość luźno nabrałam te oczka u dołu i tak polecam Wam robić, żeby też nie przerabiać bardzo ścisłego splotu, dlatego że później, kiedy będziemy używać tej myjki konopnej, ona jak nabierając wody, to włókno tak pęcznieje i sztywnieje. I jeżeli zrobicie sobie bardzo ciasny splot, to wtedy użytkowanie tej myjki będzie niekomfortowe. Dlatego warto sobie zrobić troszeczkę luźniejszy. Jak ona napęcznieje nam i stwardnieje, to będzie tak, że tak powiem, w sam raz. I tutaj mamy na drucie ostatnie oczko brzegowe, które na końcu rzędu zawsze przerabiamy na prawo. I tym oto sposobem pierwszy rząd mamy gotowy. Obróciłam robótkę, jestem na stronie drugiej. I robimy w analogiczny sposób. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy, wszystkie kolejne oczka przerabiamy na prawo. Jak widzicie, tutaj moja długa żyłka, tak jak mówiłam chyba w ostatnim filmie, że ja w przedostatnim, tak? Gdzie mówiłam o rzeczach, obalałam mity, czego tak naprawdę nie potrzebujecie, żeby zacząć pracować na drutach. I ja mówiłam o tym, że często na drucie mam po prostu długą żyłkę, nie przejmuję się tym, ona mi tutaj swobodnie leży, albo pracuję Magic Loopem, jeżeli bym pracowała gdzieś dookoła, natomiast ona sobie tu leży, w niczym mi nie przeszkadza, nie muszę jej za każdym razem zmieniać, nie muszę mieć wszystkich długości tych żyłek, tylko po prostu korzystam z tego, co mam. Nie dajmy się zwariować, nie kupujmy wszystkiego, co słyszymy w internecie, bo dzisiejsze czasy są takie mocno konsumpcyjne, to są czasy mega konsumpcjonizmu i kupujemy, używamy, wyrzucamy, kupujemy, używamy, wyrzucamy. Niejednokrotnie też kupujemy i wyrzucamy bez używania, co jest dopiero przerażające i włos jeży się na głowie. Także ja idę naprzeciw temu nurtowi i pokazuję Wam, jak samodzielnie sobie zrobić myjkę do czyszczenia, myjkę do zmywania naczyń, myjkę do ciała, bo można ją też traktować jako taki masażer do ciała. I nie dawajmy się ponosić reklamom, nie dawajmy się ponosić temu, co nam mówią w telewizji i w internecie, że musimy mieć. My sami najlepiej wiemy, co musimy mieć, co powinniśmy mieć, czego potrzebujemy, bo tak naprawdę przecież my nie potrzebujemy tego wszystkiego, co nam te współczesne gwiazdy opowiadają, prawda? My potrzebujemy tylko tego, co sami wiemy, że nam się przyda, że będzie potrzebne. No i gadając sobie, zrobiliśmy drugi rząd naszej myjki. Także obracam robótkę i jestem na rzędzie trzecim. I analogicznie ściągam oczko brzegowe. Bez przerabiania z nitką, zawsze z nitką, z włóczką, no w tym przypadku ze sznurkiem z przodu i przerabiamy kolejne oczka cały czas na prawo i w ten sposób wychodzi nam nasz ściek francuski. Także ja nie dbam o to, że niektóre oczka będą takie luźniejsze, bo tak jak powiedziałam, tak powinno być, żeby później mieć komfort używania tej naszej myjki. No widzicie, my tu sobie gadamy, gadu, a tak naprawdę robótka nam przybywa i to całkiem fajnie idzie, całkiem szybko. Nie ma się co przejmować, nie ma co tracić na to dużo czasu. I już jestem przy końcu rzędu trzeciego, ostatnie oczko brzegowe. Widzicie, ta sztywność powoduje, że czasami tak się dzieje. Oczko brzegowe przerabiam na prawo i już pomalutku nam się tutaj rysuje nasz wzorek, nasz ślaczek. No i ja myślę, że nie będziemy wspólnie przerabiać tych wszystkich rzędów, ponieważ każdy wygląda tak samo, czyli oczko brzegowe na początku, tak Wam pokażę, oczko brzegowe to na początku ściągam ze sznurkiem z przodu bez przerabiania, wszystkie oczka prawe i ostatnie oczko brzegowe zawsze na prawo. I spotkamy się, jak mi robótka urośnie do takich rozmiarów, które są dla mnie satysfakcjonujące, które ja chcę otrzymać. Także nie wiem, ile to będzie rzędów, 20, 24, 5, zobaczymy. Ja się tutaj nie stresuję, że musi być koniecznie, nie wiem, 5 cm, 8 czy 10. Ma być tyle, ile mnie się spodoba, ile ja chcę, żeby to miało i nawet nie mam zamiaru tego liczyć, tylko po prostu będę oceniać wzrokowo. Także do zobaczenia,
kiedy robótka mi urośnie. Mniej więcej tyle i kiedy będę usatysfakcjonowana z jej wysokości. I zobaczcie, teraz jestem już w miejscu, w którym będę zakończała robótkę, ponieważ taka wielkość mi odpowiada. Tak wygląda robótka po lewej i po drugiej stronie, no wygląda po prostu tak samo. I teraz będziemy sobie zamykać oczka. Ja się tutaj wspomogę w zamykaniu szydełkiem, ponieważ, tak jak już mówiłam, tym sznurkiem jutowym dość skomplikowanie, dość ciężko się pracuje, a szydełkiem będzie mi po prostu łatwiej i fajniej to pójdzie. Więc sobie tutaj nabieramy włóczkę i przepraszam, nabieram sobie na palec sznurek jutowy i zaczynamy. Ja po prostu będę to robiła, będę zamykała oczka, traktując to szydełko, jakbym miała w tym ręku drugi drut i nic więcej. Także sobie tutaj nabieramy i tutaj drugie oczko, tak, i tu górą sobie przenoszę i kolejne. Przerabiam sobie oczko na prawo i to wcześniejsze górą sobie przenoszę. Tu musimy pamiętać, żeby zostawiać taki dość duży luz, żeby te oczka nam nie ściągnęły robótki, tylko żeby tak swobodnie móc, swobodnie móc pracować. O, czyli taki delikatny luz sobie zostawiam. Tak. I widzicie, nie jest to takie proste. O. I sobie zamykam. I kolejne. Na prawo. I zamykam. Zresztą szydełko mi będzie zaraz potrzebne do jeszcze jednej rzeczy, którą będę robiła na koniec, ale to za moment zobaczycie, pokażę, opowiem. I tak to będzie. I jestem już przy ostatnim oczku zamykania, czyli góry mojej myjki konopnej. I teraz tak, zostało mi ostatnie oczko na szydełku. I co ja teraz robię? Nabieram sobie na palec sznurek i jeszcze sobie zrobimy ten taki łańcuszkowy sznureczek do zawieszania, żeby nam ta myjeczka po zmywaniu, żeby można było ją powiesić i żeby nam obeschła. Więc nie robię nic innego, jak tylko po prostu taki łańcuszek sobie dorabiam za pomocą szydełka. Tak. Nie wiem, z ilu oczek zaraz zobaczymy, jak to tutaj nam będzie pasowało. Jeszcze troszkę, żeby to można było swobodnie nawet na czymś szerszym zawiesić, żeby to nie było takie ciasne. A myślę, że coś takiego, jeszcze jedno. O. Tak, i teraz tutaj sobie dołączam do robótki, oczkiem ścisłym zamykam i gotowe. I sznureczek mamy zrobiony. Obcinam sobie tutaj sznurek, przeciągam przez tą pętelkę, zaciągam i mamy tutaj taką pęteleczkę gotową. Oczywiście to sobie później tą końcówkę sobie schowam tutaj gdzieś w robótkę i gotowe. I mamy w ten sposób zrobioną myjkę konopną, taką myjkę do zmywania naczyń, która jest bardzo eko,
która jest bardzo dobra, bo jest taka szorstka. Jak ją dotykam, fajnie będzie zmywała naczynia. To jest już moja druga, a może nawet trzecia już. Mam takie w swojej kuchni. Tak to wygląda z jednej strony, z drugiej strony. Oczywiście, jak widzicie, tu jakieś mankamenty, to jest po prostu no coś tam w sznurku, kawałek twardszego włókna było. Także tak to wygląda. No, praca nie była łatwa, dlatego że to jest dość sztywny materiał, dość ciężko się przerabiało, ale nie ma tego dużo. Dałam radę i możemy sobie teraz zmywać i cieszyć się taką oto fajną myjką, która jest eko, która jest biodegradowalna. Jeżeli ją zużyjecie, po prostu można ją na kompostownik wyrzucić i fajnie się jej używa. Także polecam serdecznie do wykorzystywania swoich dziewiarskich umiejętności, do tworzenia takich rzeczy, do robienia czegoś dla planety, dla środowiska i po prostu no nie takiego bezmyślnego konsumpcjonizmu, że co tydzień kupujemy zestaw kolorowych gąbeczek, które za moment, które są oczywiście ze sztucznych tworzyw i później lądują na wysypisku śmieci. Tylko taka myjka i po użyciu dobrze ją, po umyciu naczyń dobrze ją wykręcamy, wyduszamy i za to sobie należy powiesić w jakimś przewiewnym miejscu. Ja szczerze mówiąc, jak ja to robię, często w kuchni po prostu za to, dlatego chcę, żeby było większe, za to wieszam na kranie i ona sobie tam nad zlewem wisi i obsycha. Ta myjka, kiedy namoknie, kiedy nasiąknie wody, robi się troszeczkę cięższa, ona tak jakby pęcznieje, puchnie i wtedy te wszystkie prześwity znikają i faktycznie jest taka zwarta, dobra do mycia. I no co, no polecam serdecznie, róbcie, działajcie, róbmy coś wspólnie fajnego, dobrego, coś co sprawia, że będziemy bardziej ekologiczni. Mam nadzieję, że ten filmik zainspiruje Was do działania, do własnego tworzenia rzeczy, do niemarnowania zasobów. Ja jestem na tym punkcie odrobinę uczulona i zwracam na to uwagę, także bardzo nie lubię takiego ślepego, bezmyślnego konsumpcjonizmu, który w dzisiejszych czasach niestety króluje. Także zapraszam Was serdecznie do takich rozwiązań. Róbmy coś dla siebie, róbmy coś dla innych. I nawet można takie myjeczki zrobić i wręczyć komuś w prezencie, kto oczywiście zrozumie nasze podejście, bo też z odbiorem innych osób różnie może być, ale miejmy nadzieję, że to będzie przydatny prezent, który nie będzie leżał, tylko będzie w użyciu. Także zapraszam Was serdecznie do tworzenia takich rzeczy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.